Dzisiaj mamy w temacie naukę pasywną i aktywną w SuperMemo i jak można wykorzystać te tryby nauki w kontekście różnych kursów, które są dostępne na platformie. Więc zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest nauka pasywna i aktywna. To jest tak, że w większości kart, które znajdziecie w kursach SuperMemo, tak jak tutaj na przykład w angielski no problem. Has Poland got any problems with energy? Mamy pytania i odpowiedzi w układzie polski w pytaniu, angielski czy inny język w odpowiedzi. I to jest nieprzypadkowe, bo to wymusza taką wiedzę, która jest potrzebna do produkcji języka. To znaczy, jeżeli chcemy coś powiedzieć, to po prostu musimy być w stanie wyprodukować taką treść, że tak powiem, z głowy. Natomiast gdybyśmy odwrócili ten układ i to zdanie po angielsku byłoby w pytaniu, a po polsku w odpowiedzi, no to efekt niekoniecznie byłby taki, raczej byłby to efekt sprowadzający się do tego, że będziemy w stanie rozumieć takie zdania, takie wypowiedzi, ale niekoniecznie będziemy je w stanie sami wypowiedzieć. Więc to jest taki szczegół, na który też warto zwracać uwagę przy tworzeniu własnych memokart. To, w jaki sposób je tworzymy, ma potem wpływ na to, w jaki sposób jesteśmy w stanie wykorzystywać tą wiedzę. I to właściwie tyle na ten temat. Ta informacja jest dosyć trywialna, no ale warto o tym pamiętać. Natomiast ja wam może jeszcze pokażę, mam tu taki kursik. W ogóle jest całe mnóstwo takich kombinacji kursów rozmówkowych, niestety nie rozrywkowych, rozmówkowych w SuperMemo. La tetera. I one się tam różnie nazywają. Akurat tu jest Aleman Guia de Conversación. La tetera. I coś tam dalej, bo to jest kurs w wersji Picano. hiszpańsko-niemieckiej. I ja ten kurs używam tak naprawdę właściwie dla obu tych języków pasywnie. To znaczy niemiecki znam dosyć dobrze. Na tyle dobrze, żeby rozumieć te tłumaczenia, które się tutaj najczęściej pojawiają w odpowiedziach. Też nie zawsze, bo to zależy w tych rozmówkach zależy ta strona, ułożenie języków zależy od tego, kto jest źródłem wypowiedzi. Natomiast najczęściej to jest hiszpański w pytaniu i niemiecki La olla. w odpowiedzi. Der Topf. Więc ja La maquinilla de afeitar. używam tego kursu tak naprawdę po to, żeby sobie trochę tam utrwalić, przypomnieć niemiecki, ale przede wszystkim po to, żeby się osłuchać z hiszpańskim. I w zasadzie obu tych trybów używam pasywnie. No, niemiecki z definicji, bo on tutaj występuje najczęściej w odpowiedzi. Ale hiszpański również, w tym sensie, że ja nie próbuję na siłę tłumaczyć tych zdań. Po prostu tak naprawdę sprawdzam za każdym razem, czy ja rozumiem to, co się pojawia w pytaniu. I to najczęściej sprawdzam to w ogóle nie patrząc na tekst, tylko używając tego tak na ślepo. To znaczy gdzieś tam sobie stukam palcem na telefonie w to sprawdź, ocena i dalej. Natomiast używam tego po to, żeby się osłuchać z tym językiem i żeby go przynajmniej rozumieć. Wiadomo, że to nie wystarczy mi do tego, żeby gdzieś tam prowadzić jakąś płynną rozmowę. Natomiast myślę, że to jest bardzo ważny aspekt
I on też często nas blokuje w nauce języka. To znaczy często jest tak, że w ogóle zanim się zaczniemy jakiegoś języka poważnie uczyć, to warto się z nim po prostu najzwyczajniej w świecie osłuchać.